Zostałam na święta sama z kotami. I to jest jedyny sposób, żeby móc spokojnie nagrywać, ponieważ kitki wymagają wiecznej atencji. Cześć wszystkim! Z tej strony Szapi. Witam Was serdecznie ponownie u mnie. Pod moim ostatnim poradnikiem na temat wyboru peruki online normalnie zalaliście mnie prośbami na temat tutorialu, jak stylizować peruki. Nie byłam do końca pewna, czy w ogóle powinnam taki tutorial dla Was produkować, ponieważ sama ciągle się uczę stylizować peruki, ciągle trenuję, a najlepsze co mogę zrobić z własnymi włosami to są te upośledzone koczki, więc tak naprawdę ciągle jestem właśnie sama w procesie nauki, ale mam dla Was takich parę właśnie przydatnych trików dla początkujących, takich może zasad, które warto stosować podczas podcinania peruk, tak żeby właśnie tej peruki nie zniszczyć. Mam też parę mega ulubionych narzędzi, które bardzo często stosuję i naprawdę uratowały mi tyłek, jeżeli chodzi właśnie o stylizację peruk, ponieważ z nimi jest o wiele łatwiej, dlatego chętnie się z Wami nimi właśnie podzielę. Pamiętajcie, że na moim kanale już jest parę filmików na temat stylizacji peruk i tu macie na górze właśnie zakładki, możecie je kliknąć i oglądnąć, żeby dowiedzieć się troszkę więcej, a teraz już przechodzimy do konkretów. Pamiętajcie też proszę o łapkach i komentarzach, piszcie mi koniecznie, jakie filmiki chcecie oglądać, o czym chcecie posłuchać, ponieważ ja naprawdę czytam te komentarze i w taki sposób wiem, czego potrzebujecie. Jak na przykład właśnie ten filmik dzisiaj. Zacznijmy może od tego, co będzie przydatne, żeby taką perukę właśnie wystylizować. Na pewno serdecznie polecam używanie główek pod peruki. One naprawdę bardzo ułatwiają pracę. Są oczywiście główki bardziej specjalistyczne, plastikowe lub takie z płótna, ale myślę, że taka sterybinowa naprawdę Wam wystarczy na sam początek. Potrzebne również będą ostre nożyczki fryzjerskie z ostrym czubkiem, jak i również możecie używać na przykład noża chińskiego. Niezbędny będzie mocny lakier do włosów. Ja osobiście Wam polecę taką markę Got2b, żółty lakier z Rossmana. On w tym momencie już jest właśnie w Polsce. Kiedyś go nie było, trzeba było właśnie go ściągać z zagranicy, to było mega kosztowne i po prostu uciążliwe, a teraz w końcu jest, bogowie cosplayu nas wysłuchali i Got2b jest na półkach, także serdecznie Wam go polecam, jest naprawdę mega mocny. Świetnym narzędziem będzie również szczotka do odpirowania peruk. Ja swoją kupiłam na AliExpress dosłownie za grosze i macie do wyboru włosie naturalne lub właśnie sztuczne i zauważyłam, że właśnie to włosie naturalne z dzika, nie wiem, tak twierdziły aukcje na AliExpress, działa lepiej z perukami, stąd właśnie tą naturalną opcję Wam bardziej polecam. Konieczna będzie również suszarka, jak i również bardzo przydatne będą takie klipsy do włosów, które będą Wam przytrzymywać niektóre partie, kiedy będziecie stylizować po prostu inne obszary peruki. Pierwszą bardzo przydatną rzeczą, którą naprawdę nauczyłam się bardzo późno w cosplayu i ciągle nie wiem dlaczego tego nie robiłam wcześniej, jest nadawanie objętości Waszym perukom. W większości przypadków peruki, które otrzymujecie prosto od sklepu, są naprawdę bardzo płaskie, to włosie jest takie, wiecie, leżące, błyszczące, ono nie do końca wygląda faktycznie jak prawdziwe włosy i na Waszej głowie wygląda jak taki, wiecie, smutny naleśnior. Nadawanie objętości to jest klucz do tworzenia jakichś spajków, może właśnie jakichś grubych warkoczy, puszystych grzywek i naprawdę to właśnie tapirowanie zmieniło moje podejście do robienia peruk. Są dwie szkoły tej metody. Można włosy podgrzać, a następnie je zatapirować i zalakierować, albo można właśnie je zatapirować bez ciepła, następnie zalakierować i wtedy użyć mocno suszarki. A drugim sposobem na tapirowanie będzie używanie karbownicy. To jest coś, co faktycznie było popularne jakiś czas temu, kiedy ja byłam chyba w podstawówce albo gimnazjum, więc naprawdę było to dawno temu. Ale taka karbownica sprawia, że włosy są bardzo drobno pofalowane, bardzo mocno właśnie takie spięte i w tym momencie, kiedy właśnie robimy tą karbownicą tą falę, możemy użyć szczotki do tapirowania i w taki sposób włosie jest jeszcze bardziej napuszone. Suszarka jest o wiele szybsza, ale karbownica da Wam po prostu mocniejszy efekt, także wybór jest Wasz. Kluczem w czystym tapirowaniu jest zostawienie tej najwyższej linii włosia, pod którą będziemy tapirować, nietkniętą, czyli po prostu możemy ją na przykład spiąć na bok, odłożyć gdzieś właśnie na boczek jakimś klipsem, o którym Wam wcześniej mówiłam i na końcu, kiedy już te włosie stapirujemy, możemy ładnie przykryć właśnie tą chmurkę natapirowaną czystym, gładkim włosiem. W ten sposób podnosimy objętościowo całą perukę, która tak naprawdę jest taką wielką chmurką teraz, a ciągle wygląda na gładką dzięki tej najwyższej, gładkiej linii włosów. Tapirowanie robi ogromną różnicę w każdej peruce i naprawdę odkąd zaczęłam używać tej techniki, to moje peruki wyglądają o wiele lepiej. Drugą bardzo przydatną, a jednocześnie przerażającą techniką dla cosplayerów jest ścinanie peruki. Ja wiem, moje ziomeczki najdroższe. Ja też byłam w tym miejscu w życiu, kiedy kupowałam przepiękną, długą, cudowną perukę i było mi po prostu żal ją obciąć. Po czym chodziłam z taką, wiecie, grzywką aż do nosa, na bok ściśniętą, tylko wyłącznie po to, żeby tej peruki nie ścinać, ponieważ no jeszcze kiedyś ją założę, może mi się przyda.
Nie róbcie tego. Pamiętajcie, że dobrze docięta grzywka, dobrze docięta peruka na długość naprawdę robi cały cosplay. Nie bójcie się kompletnie ścinać grzywek. To jedna z tych rzeczy, którą zauważyłam właśnie u początkujących cosplayerów, że nie docinają ich, zostawiają właśnie długie grzywki, po czym jakby cała ich twarz gubi się w tych włosach, ponieważ te grzywki spadają, zsuwają się Wam na nosy, na oczy i jakby cała Wasza twarz, cały Wasz makijaż, wszystko ginie pod tą peruką. A tak naprawdę, jeżeli nawet dotniecie tą perukę za krótko, to ciągle możecie ją troszkę naciągnąć na skronie i w taki sposób ta grzywka jest na odpowiednim miejscu. No jakby nie będzie to idealnie docięte włosie, ale ciągle da się to zrobić, także nie bójcie się właśnie cięcia. Jednak jest parę zasad, które koniecznie musicie poznać, nim zapiecie się właśnie za nożyczki. Niech Was ręka boska broni przed cięciem peruki na prosto. Naprawdę to jest najgorsze, co możecie zrobić każdej peruce. Jeżeli używacie nożyczek do cięcia peruki, to koniecznie nie używajcie jej właśnie na prosto, tylko raczej tnijcie jak brzytwa. Przesuwajcie po włosach nożyczkami w taki sposób, żeby nie ciachać tych pasm właśnie na prosto, na wprost, jakby od garnka, tylko faktycznie lekko, pasmo po paśmie odcinać te włoski. Możecie również złapać włosy w 2 palce i lekko czubkami nożyczek właśnie ciachać jeszcze mocniej, tak żeby faktycznie pozbyć się tej prostej linii. Ale mam dla Was trik, który myślę, że absolutnie uratuje Wam życie, jeżeli chodzi o ścinanie peruk, a przynajmniej mi zmienił całe moje życie, ponieważ polecam Wam serdecznie nóż chiński. Ten mały, niepozorny grzebek chowa w sobie 2 żyletki, które kiedy czeszycie perukę właśnie tym takim bardziej plastikową częścią grzebyczka, to lekko ścina te włosie i w taki sposób to włosie nie jest nigdy proste, nie jest takie właśnie jak od garnka, nie jest właśnie od prostej linii nożyczek, tylko właśnie bardziej naturalne, pocieniowane, poszatkowane i to naprawdę dobrze wygląda. Serio, odkąd zaczęłam używać tego narzędzia, to czas, który spędzam nad cięciem peruki, skrócił się do paru minut zamiast godzin, kiedy siedziałam z tymi nożyczkami i próbowałam wyciachać ładną, naturalną linię. Po prostu ta rzecz zmieniła moje życie. Na dole w opisie będą linki do wszystkich narzędzi, które używam, możecie właśnie sobie je zobaczyć, oglądnąć i również zakupić, jeżeli taka jest Wasza wola. Są to reflinki, więc jeżeli kupicie coś bezpośrednio z nich, to ja trzymam jakiś mały procent ze sprzedaży, do czego Was serdecznie zapraszam, ponieważ w taki sposób możecie wspierać kanał, a ja Wam po prostu z góry dziękuję. Kolejnym niesamowicie przydatnym skillem w stylizacji peruk będzie robienie spajków. Myślę, że widzieliście masę postaci z anime czy gier, które mają bardzo naturalnie napuszczone włosy w takie kolce, spajki, takie gniazdka na głowach. Naturalne ludzkie włosie raczej się tak nie układa i powiem Wam szczerze, że peruki również są bardzo oporne, jeżeli chodzi o takie właśnie puszyste kolce, ale możemy temu zaradzić. Kluczem do stworzenia spajków będzie tapirowanie. Naprawdę, serio, tapirowanie ratuje wszystko w peruce, więc koniecznie zacznijcie go używać. Najpierw wybierzcie sekcję włosów, w których chcecie, żeby były kolce. Przytnijcie je do odpowiedniej długości, ale również nie ciachajcie zbyt krótko, ponieważ tapirowanie sprawia, że włosy się lekko skracają. Następnie tapirujemy. Naprawdę nie miejcie litości. Ta peruka im gorzej wygląda w czasie procesu tworzenia właśnie stylizacji, tym lepiej. Ona po prostu ma być brzydka, natapirowana, ma być taką ogromną chmurką. Następnie lakier, suszarka i kiedy te włosy będą takie bardzo, bardzo oporne, to wiecie, że spajk jest gotowy pod stylizację. Szczotką do tapiru możecie teraz delikatnie rozczesać zewnętrzną warstwę włosia, tak żeby chociaż troszkę ugłaskać tego spajka. Najbardziej estetyczną opcją będzie na przykład rozprostowanie włosów z samej góry prostownicą, ewentualnie obklejenie ich teraz właśnie włosiem, które sobie wcześniej zostawiliście i jest ono gładkie. Nie żałujcie lakieru, naprawdę te włosy muszą się mocno trzymać, jednocześnie bądźcie ostrożni, ponieważ kiedy użyjecie tego lakieru zbyt dużo, to włosy będą takie poklejone, takie właśnie tłuste, brzydkie, więc też trzeba znać swój umiar. Oczywiście lakier można zmyć, na przykład potem piorąc perukę, czy używając alkoholu, ale ciągle wydaje mi się, że jest to trochę upierdliwe, więc po prostu bądźmy ostrożni podczas właśnie lakierowania tych włosów. Taki kolec możemy teraz zakończyć na przykład gumą, czy klejem do włosów z Got2b, albo wziąć troszkę właśnie lakieru do włosów na palce, popsikać sobie i następnie palcami lekko zakończyć właśnie te włosy. Nożyczkami odetnijcie wszystkie wystające nierówne końcówki i voilà! Gotowy spike! Kolejną, bardzo przydatną umiejętnością będzie tworzenie loków. Oczywiście najsensowniejsze będzie po prostu kupienie peruki, która już jest lokowana, ale bardzo często na przykład nie możemy znaleźć odpowiedniego koloru, czy musimy właśnie tę perukę zafarbować wcześniej i w taki sposób te loki trzeba jakoś stworzyć. I tu bardzo ważne jest to, żeby peruka była odporna na ciepło, także koniecznie sprawdzajcie, co kupujecie na aukcji. Do stworzenia loków ja wykorzystuję 2 różne techniki i pierwsza z nich wymaga narzędzia, które ja osobiście mega uwielbiam i używam ostatnio właśnie i do prasowania, jak i również do peruk, a jest to parownica. Ja swoją kupiłam za chyba 60 zł na AliExpress, naprawdę nie były to duże pieniądze, a sprawdza się niesamowicie, ponieważ nie tylko jest ona super przydatna do prasowania moich strojów, jak i również po prostu mogę nią stylizować peruki. Ciepłe powietrze z parownicy może pomóc nam na przykład rozprostować już istniejące loki na jakiejś peruce, albo może nam właśnie pomóc w stworzeniu ich. I
na przykład tutaj polecam Wam używanie papilotów, ponieważ w taki sposób te włosy z peruki najmniej się plączą, jeżeli chodzi właśnie o zawijanie czegoś wokół nich. I takie papiloty właśnie zawijamy wokół właśnie całej głowy peruki i następnie używamy parownicy. Jeżeli chcecie ten efekt wzmocnić, to możecie użyć nawet worka foliowego i nakryć właśnie nim całą perukę na główce, następnie użyć pary i ta para uwięziona w tym worku będzie jeszcze mocniej oddziaływać na włosy. A drugim sposobem, który ja osobiście używam troszkę częściej, ponieważ bardzo rzadko zdarza się, że robię całą głowę bujnych loków, jest używanie prostownicy, która ma taką właśnie końcówkę lekko obłą. Takie kombo prostownicy oraz lakieru do włosów jest naprawdę bardzo wydajne, ale troszkę czasochłonne, także decyzja należy do Was. Chciałabym również wspomnieć o tym, jak peruki rozczesywać, żeby nie było ofiar. Naprawdę mam wrażenie, że cosplayerzy nie radzą sobie z długimi perukami, zwłaszcza, że włosie sztuczne bardzo często i bardzo łatwo się plącze, czy właśnie niszczy. Stąd musimy również nauczyć się, jak to robić dobrze. Ja całe życie miałam długie włosy, potem się ścięłam na krótko, teraz mi znowu odrastają, jak widzicie, ale dzięki temu po prostu wiedziałam, jak czesać te moje kudły, żeby sobie ich nie wyrwać z głowy. I mam nadzieję, że dla Was również ta wiedza będzie przydatna, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy takie włosy mieli i wiedzą, jak się z nimi obchodzić. Słuchajcie, kluczem do tego, żeby takie włosy dobrze czesać, w ogóle dobra szczotka, polecam takie właśnie paddle brusze, to jest czesanie od dołu do góry, a nie z góry do dołu, bo naprawdę to jest tworzenie tylko i wyłącznie kołtunów na samym dole. Zawsze czeszmy perukę od dołu do góry, bo w taki sposób pozbywamy się właśnie wszystkich guzków, wszystkich zaplątań na etapie właśnie najniższym i w taki sposób możemy iść do góry powolutku, żeby tą perukę rozczesać. Jeżeli w Waszej peruce jest jakiś guzek, który jest absolutnie nierozczesywalny, a widzicie, że szczotka się na nim blokuje, to po prostu nie próbujcie go na siłę tam, wiecie, rozciachać, tylko weźcie nożyczki i delikatnie ciachnijcie po prostu pionowym ruchem ten guzek w taki sposób, żeby odciąć jak najmniej włosia, a pozbyć się go. To naprawdę bardzo pomaga. Tak samo jak pomagają na przykład właśnie jakieś rozdzielacze do włosów, jakieś silikony, jakieś olejki, bo w taki sposób właśnie Wasze włosie będzie takie bardziej śliskie i szczotka będzie mogła również bardziej tak płynnie wejść w te włosy. Jeżeli po czesaniu końcówki będą napuszone, to zawsze możecie po prostu użyć prostownicy, rozprostować je i peruka jest znów jak nowa. Ostatnim trikiem, który naprawdę pomoże Wam uzyskać taki bardziej naturalny wygląd peruki, będzie dodawanie cieni. Osobiście preferuję dodawanie cieni na przykład na czubku głowy naszej peruki, tam gdzie zazwyczaj są odrosty. Naturalne włosy zawsze przy czubku głowy mają troszkę więcej melatoniny, przez co są ciemniejsze, a potem właśnie jaśnieją wraz ze słońcem. Stąd właśnie te cienie przy czubku głowy, przy tym odroście zawsze dodadzą takiego naturalnego looku Waszej peruce. Lubię to robić na przykład aerografem, który jest najszybszym sposobem na dodawanie właśnie takiego cienia, albo można również używać promarkerów alkoholowych. Oczywiście takim promarkerem nadziwicie się troszkę więcej niż aerografem, który zajmuje maksymalnie parę minut, ale z drugiej strony promarker kosztuje złotych 12, aerograf z farbami ze wszystkim, no jest to troszkę taka inwestycja. Stąd jeżeli takich narzędzi w domu nie macie, to taki marker da radę sam raz. Hej, a może filmik o aerografie? Co Wy na to? No siemka, tutaj montująca czapi z przyszłości. Na potrzeby tego materiału wystylizowałam 2 peruki i tylko jedną udało mi się wcisnąć wcześniej w części tutorialowej. Opcje miałam 2. Albo ten materiał wyrzucić i zmarnować cały ten czas, który poświęciłam na ustawianie kamery, albo wkleić go Wam teraz w formie takiej pigułki, pokazując jak wystylizowałam swoją perukę do Arii, przy okazji przypominając Wam wszystko, o czym mówiliśmy dzisiaj w filmiku. Mam nadzieję, że opcja numer 2 podoba Wam się bardziej, ponieważ właśnie ją wklejam, także nie macie zbytnio wyboru. No chyba, że to skipniecie, ale czemu mielibyście to robić? Oglądajcie i uczcie się, bo ja tu wiedzę przekazuję, a przynajmniej staram się. Zacznijmy od rozczesania tego potwora. Najpierw zmiękczyłam włosie tłustą odżywką na bazie silikonu i rozczesałam perukę od dołu do góry. Tak przygotowaną perukę mogłam podzielić na warstwy. Przy Arii skupimy się głównie na grzywce, stąd właśnie ją podzieliłam na 2 części. I teraz wjeżdża tapir. Pamiętajcie, okażcie swojej peruce 0 litości. Osobiście najmocniej skupiam się na bazie włosia i tam najmocniej tapiruję, a następnie używam dużo lakieru do włosów i traktuję wszystko suszarką. Tak powstałą chmurkę przykrywam gładką linią włosia i mogę zacząć ją stylizować. Jeżeli po wyczesaniu włosie ciągle będzie mocno zmierzwione, zawsze możecie użyć prostownicy, żeby doprowadzić ją do lepszego stanu. Możecie również po prostu obciąć najbardziej zniszczone części końcówek, tak jak właśnie ja to robię teraz na grzywce. Używając lakieru do włosów, powoli układam kształt mojej grzywki. Palcami i suszarką możecie również układać różne kształty i fale.
A nożyczki fryzjerskie będą teraz idealne, żeby właśnie dociąć wszystkie odstające włoski, czy na przykład właśnie ostro zakończyć spajki. Do robienia loków może przydać się naprawdę wszystko, łącznie z butelką po odżywce. O ile ma dobry kształt oczywiście. Delikatnie ściągnijcie lok. Możecie go jeszcze utrwalić lakierem do włosów i suszarką, po czym będzie już gotowy. Ostatnie poprawki, troszkę kleju na końcówki spajków i grzyweczka jest gotowa. Razem z nowymi uszkami peruka prezentuje się naprawdę świetnie. A film poradnik na temat robienia uszek znajdziecie już na moim kanale. Na ostatnim odcinku perukowym nosiłam dokładnie tego samego wiga, także możecie zobaczyć, jak ogromna jest różnica przed a po stylizacji. Ale się nagadałam, kochani, co? Ale wydaje mi się, że dałam Wam naprawdę dużo bardzo przydatnych informacji, które mogą podnieść jakość Waszych peruk w cosplayu. Na koniec chcę Wam tylko przekazać, że naprawdę wiem, co czujecie, słuchajcie. Naprawdę bardzo długo bałam się peruki stylizować, przycinać, chodziłam w takich długich, nieestetycznych perukach i wyglądało po prostu to wszystko źle. Odkąd zaczęłam te peruki przycinać, właśnie dbać o nie, robić jakieś stylizacje, fryzury, to poczułam, że całe moje cosplaye po prostu poszły na inny poziom. Trenujcie w domach, trzymam za Was mocno kciuki i wiem, że Wam się uda. Naprawdę to nie jest nic strasznego, tylko trzeba po prostu ćwiczyć. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś innego tutorialu, na przykład na jakieś koczki, wysokie kucyki, czy może jakieś, nie wiem, grube warkocze, to również piszcie. Ja naprawdę tych peruk robię masę, ponieważ teraz wykonuję głównie na zlecenie i w taki sposób ciągle mam przemiał w mieszkaniu. Także jeżeli może coś Was interesuje, to piszcie koniecznie, dajcie mi znać, a ja postaram się to dla Was nagrać i Wam pokazać. A na dzisiaj to będzie już tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za uwagę, za wszystkie komentarze, lajeczki. Naprawdę to mega mnie motywuje do tworzenia tych filmików dalej, ponieważ no, nie ukrywam, że każdy film to jest masa roboty, a tylko dlatego, że widzę, że jest jakiś odbiór tego, co robię, to chce mi się po prostu dalej. Pamiętajcie, że z tej strony będzie więcej moich filmików, poradniki, vlogi, tutoriale, wszystko o cosplayu. Tu będzie moja subskrypcja, a tu będzie mój Patronite. Szczególne podziękowania lecą się do moich patronów, bez których naprawdę byłoby mi bardzo ciężko teraz. Także naprawdę fajnie, że jesteście, dzięki, że mnie wspieracie i bardzo, bardzo dziękuję. I Wam również bardzo dziękuję za dzisiaj i widzimy się już w kolejną środę, więc pa! Buźka!